Mazury, cud natury. Cześć. Idę pieszo na Krowią Wyspę. Przede mną w oddali. Lód ma 40 cm. To chyba nie wpadnę do wody. A, jest 4 stopnie Celsjusza. Tak jak patrzyłem pogodę, to ma być cały czas powyżej zera. Czyli ostatnia możliwość, żeby po lodzie pochodzić. Lód jak pęknięty. Wzdłuż zatoki. Pęknięcie lodu. Już z zatoki wyszedłem. Jestem już na jeziorze. Tutaj ten lód ładniej popękany jest. I śnieg potopniał. Woda stoi. I ślisko. Na śniegu tam w zatoce to nie było tak ślisko. A tu jakie pęknięcia. Ładnie pęknięte i pełno wody stoi. Kurde, jak ślisko, wypierdzielić się można. Ja pierdykam. Jestem na środku jeziora. Tu jak lód popękany. O, we wszystkie strony. Takie pięknięcia. Za mną Ptasia Wyspa. Już kilkanaście metrów tylko do wyspy. Ale buty to całe mokre. Tutaj przy wyspie też więcej śniegu. Ale tam na środku jeziora to pełno wody. Buty pewnie trzeba będzie przy kominku postawić, jak się do domu wróci. No i chodzę na Ptasią Wyspę. Oj, dawno tu nie byłem. Z 15 lat. O kurde, leżę. Ja pierdykam. O! Skorpa wysoka. Ptasia Wyspa od 2012 roku taka nazwa jest, bo rezerwat faunistyczny w 2012 roku zrobili na wyspie, a wcześniej to była nazwa Duża Wyspa. Żeglarze mówili na to Krowia Wyspa. Tubylcy Goła Zośka. A dlaczego Krowia Wyspa? Bo jeszcze w latach 90. XX wieku krowy były na wyspie wypasane. Nawet mój świętej pamięci kolega Stasiek krowy tutaj przywoził. Łódką były na wiosnę przywożone. Całe lato na swoim utrzymaniu. A jesienią zabierane na ląd. Znaczy nie krowy, tylko cielaki. Bo krowy kto to by przyjeżdżał, przypływał doić. Cielaki na wiosnę przypływały, całe lato były na wyspie, ale tu śniegu. No. A się zmachałem. O, takie nazwy wyspy były. To chyba najwyższy punkt na wyspie, albo tam jest wyżej, ale już nie idę, nie chce mi się.
O, się zmęczyłem. O, tak z wyspy wygląda Jezioro Ryńskie. No. Teraz to tu drzewa zarastały, a wcześniej to tu nie było żadnych drzew. Teraz ptaki to jak jest rezerwat, to ptaki tego nie wytną, nie zeźrą, a jak krowy były, cielaki, to one wszystko zeżarły. I tutaj nie było żadnego drzewa, żadnego krzaka nie było. Co najwyżej gdzieś tam przy brzegu kilka olch. A tak to tu nie było żadnego drzewa. Krowy wszystko wyjadły. Wszystko zeżarły. I dlatego tubylcy mówili na to goła Zośka. Mówią do tej pory. A w 2012 został utworzony faunistyczny rezerwat przyrody. Powierzchnia wyspy ma 4,2 hektara i od tego czasu wszyscy to nazywają Ptasia Wyspa. Gniazduje tutaj 12 gatunków różnych ptaków, w tym chełmiatka, kaczka pod ochroną w Polsce, a kolonia mewy śmieszki liczy do 9000 par. Jedna z największych w Polsce, jak nie największa. I tak to jest z Ptasią Wyspą, Krowią Wyspą, czy Gołą Zośką, czy Dużą Wyspą. O, buty to już całkiem się zamoczyły. Śnieg tutaj duży. W lato to tutaj jest zakaz cumowania, podpływania, jak jest rezerwat przyrody. Nie wolno łódkami to pływać. Teraz to jest jedyna możliwość tutaj przyjść. Albo podpłynąć na jesieni, jak już ptaków nie ma. Harmider tu jest taki w lato, że jak wiatr jest z północnego zachodu, to w domu słyszę mewy. Co jeszcze dojść? Do brzegu. Kurde, czy tu jest jakieś lżejsze wejście, bo tu się wypierdzieliłem. Może tutaj zobaczę. Co tu za słupki są powstawiane? Tu na jesień, jak się ptaki przestaną lęgnąć, jakieś pomiarowe, geodezyjne. Jak się ptaki przestaną lęgnąć, to przypływają łódką z koszami spalinowymi i wycinają wszystkie trawy na wyspie. Koszą wszystko. Ale nie jedyny wyspę odwiedziłem. Ślady są jakichś zwierzaków, które tu były jakiś czas temu. No już trochę zasypane śniegiem. No dobra. Schodzimy na lód. Kurde, dojdę do brzegu, to buty będą jeszcze bardziej mokre. Trzeba wybierać drogę, gdzie mniej wody. No tak, tylko że na jeziorze, na środku jeziora to pełno wody wszędzie. O, tu jak popękało. A, to nie popękało. To chyba źródła są tutaj podwodne. I jak mniejszy lód był, to jak źródło wybija,
z dna jeziora, to taki mały przerębel jest, woda nie zamarza. Nie wiem, czy to widać w kamerze, chyba nie, ale tu na pęknięciu to normalnie lód jest podniesiony. A taka szpara w lodzie od pęknięcia. Normalnie lód jest podniesiony do góry w tym miejscu, gdzie pękł. Jakie to muszą być naprężenia, jakie siły. I doszedłem do brzegu, do cypla, żeby już przez zatokę nie iść przez tą wodę na lodzie, żeby butów nie moczyć. To do cypla doszedłem, a tu gdzie jestem, to już mógłby się nawet lód pode mną załamać, bo to jest z metr głębokości. To nawet jakbym wpadł, to bym się nie utopił. To płycizna jest. O! Albo wędkarz, albo źródełko jest. Nie, myślę, że to wędkarz. Wywiercił dziurę. I do cypla sobie doszedłem. Mniej, mam nadzieję, buty zmoczę niż idąc przez tą wodę na lodzie na jeziorze. No, tu ktoś wychodził, ale dalej się nie odważył. I jestem na brzegu. Nie utopiłem się. Będą następne filmy. Jeśli dotrwaliście do teraz, to nie zapomnijcie o subskrypcji. Zaznacz dzwonek. Ten dzwoneczek sprawia, że dostaniecie powiadomienie o nowym filmie. I łapka w górę. Dzięki za obejrzenie filmu do końca. Nara.